O, dzień dobry. Nazywam się William Heeman, pochodzę ze Stanów Zjednoczonych i jestem studentem filologii polskiej jako obcej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przyjechałem do Polski dość dawno temu. W tym miesiącu celebruję 12. rocznicę przeprowadzki do Polski. Ale czy tyle lat wystarczy, żeby cudzoziemiec mógł zrozumieć polską kulturę, historię i język? Niestety, w moim przypadku nie do końca. Mieszkam w Polsce z moją żoną, która też pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. I czasami mam wrażenie, że żyjemy w takiej naszej amerykańskiej bańce językowej i kulturowej. Mimo że przez lata sporo dowiedzieliśmy się o historii Polski i że nawiązaliśmy przyjaźnie, znajomości z wieloma Polakami, czuję, że nadal czegoś mi brakuje, jeśli chodzi o zrozumienie kraju, który uważam za swój dom. I właśnie wypełnienie tej luki o mojej wiedzy o Polsce było jednym z głównych powodów, dlaczego podjąłem studia magisterskie na UAM. I właśnie zajęcia z dziedzictwa kulturowego Polski ogromnie mi pomagają w tej mojej osobistej misji, żeby lepiej zrozumieć kontekst społeczny, historyczny i kulturowy kraju. Dzięki tym zajęciom mam wyraźniejszy obraz początków państwowości polskiej, historii religijnej kraju, mniejszości etnicznych w Polsce, obyczajów związanych z różnymi polskimi świętami, a nawet różnorodności kuchni polskiej. W zeszłym semestrze dowiedziałem się, co to jest gest Kozakiewicza. Pokażę Wam, jak to wygląda. Pewnie już kojarzycie. Ten obraźliwy gest przeszedł do historii w 1980 roku, kiedy podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie Władysław Kozakiewicz wygrał złoty medal w skoku o tyczce. I kiedy złośliwi radzieccy kibice gwizdali, on odpowiedział tym gestem, co stało się symbolem polskiego oporu wobec ZSRR w okresie Solidarności. Mieliśmy też okazję posłuchać pieśni antykomunistycznej Mura Jacka Kaczmarskiego. Ta piosenka stała się hymnem Solidarności. W tej pieśni było tyle emocji, że podczas zajęć dostałem gęsiej skórki. W tym semestrze nasza grupa składająca się ze cudzoziemców uczących się języka polskiego poszła do kilku muzeów w Poznaniu. Tutaj, w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, odkryliśmy, dlaczego hymn, herb i barwy narodowe są ważnymi elementami tożsamości narodowej. Także poszliśmy do Muzeum Sztuk Użytkowych, które znajduje się tutaj w Zamku Królewskim na Górze Przemysła. Ale czym jest sztuka użytkowa? Kiedy usłyszałem to słowo po raz pierwszy, błędnie zrozumiałem, że to oznacza jakieś użyteczne przedmioty zaprojektowane na wielką skalę. Przed wejściem myślałem, że eksponaty prawdopodobnie składają się z jakichś, zwykłych przyborów kuchennych, urządzeń rolniczych, ewentualnie jakichś mebli z epoki PRL-u. O, jak się myliłem! Okazało się, że sztuka użytkowa to dziedzina zajmująca się wykonaniem przedmiotów codziennego użytku, ale o wielkich walorach artystycznych. Rozmowa z Michałem Błaszczyńskim, przedstawicielem muzeum, otworzyła mi oczy na fakt, że istotna w tej dziedzinie jest koncepcja artystyczna rzemieślnika. Bardzo mi się spodobało podejście Muzeum Sztuk Użytkowych do kwestii interpretowania historycznych przedmiotów. Przedstawiciele muzeum angażują zwiedzających w interpretacji i zrozumienie kultury i historii za pomocą swoich zbiorów. I właśnie pod tym względem wizyta w muzeum była dla mnie trochę przełomowa. W tym sensie, że pomogła mi stworzyć lepsze podejście do zwiedzania muzeów, które proponują różne historyczne przedmioty. Bo podczas tych 12 lat spędzonych w Polsce, w poszukiwaniu wiedzy o Polsce, o polskiej lub europejskiej kulturze, razem z żoną chodziliśmy do mnóstwa muzeów. Czasami było tak, że zwiedzaliśmy różne muzea ze sztuką użytkową, z różnymi historycznymi przedmiotami, ale nie do końca rozumieliśmy, jak odczytać sens kulturowy lub historyczny na bazie tych przedmiotów. Po prostu wchodziliśmy, patrzyliśmy na szklane gabloty wypełnione artefaktami, rzucaliśmy okiem na te tabliczki informacyjne i koniec. Po obejrzeniu tych eksponatów rzadko dochodziliśmy do jakichkolwiek wniosków o życiu ludzi w przeszłości. Ze względu na to chciałem porozmawiać z przedstawicielami muzeum o tym, jakie znaczenie mają historyczne przedmioty i sztuki użytkowe w interpretacji historii i kultury. Po rozmowie z panem Michałem mam
lepsze zrozumienie historycznych przedmiotów i jak je interpretować. Okazuje się, że te piękne rzeczy w gablotach przekazują nam informacje o istotnych zmianach społecznych i też stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego. Zapraszam do naszej rozmowy. I co to znaczy właśnie sztuka użytkowa? No to jest trudne pytanie. Co to znaczy sztuka użytkowa? Sztuka użytkowa to taki termin, który określa przedmioty wykonane w warsztacie, w fabryce, w manufakturze, których znamy projektanta lub widzimy w tym przedmiocie jakąś myśl artystyczną, a zatem jego wykonanie było w jakiś sposób przemyślane oraz samo to, jak on wygląda i funkcjonuje, też jest wynikiem jakiejś większej myśli, a nie tylko potrzeby chwili. Tym się będzie różnić rzemiosło artystyczne od po prostu wytwórczości, że za tym jest jakaś myśl właśnie artystyczna. Tak? Rzemiosło to jest to, co jest wykonane przez rzemieślnika, czyli niemal rękami, prawda, czy prostymi narzędziami. Sztuka użytkowa często odnosi się już do tego, co jest produkowane w sposób masowy, a więc powtarzane, ale i tak nie traci tego waloru artystycznego, czyli właśnie tej myśli projektowej. Panie Michale, w jaki sposób przedmioty codziennego użytku mogą ujawnić nam informacje o życiu ludzi w przeszłości? Przedmioty codziennego użytku, one ujawniają nam tą historię o naszej przeszłości, o naszych przodkach w bardzo różny sposób. W Muzeum Sztuk Użytkowych są przedmioty, które dla nich były wyjątkowe i unikatowe. Przedmioty, których jakby, można powiedzieć, nie używano na co dzień. I one nam mówią, takie przedmioty przeznaczone do oglądania tylko. Znaczy, on jest przedmiotem użytkowym, ale bardziej służy dekoracji, bardziej służy temu, by podkreślić splendor i zamożność tego domu, a niekoniecznie służy używaniu. Ale jest to też przedmiot. I on nam mówi o potrzebie otaczania się przedmiotami podkreślającymi status społeczny danej rodziny, danego nazwiska. To jest jedno zjawisko, które tu na pewno widać. Drugie dotyczy przedmiotów po prostu użytkowych, takich, które używamy. I to, co możemy tu zobaczyć, to na pewno to, co takie charakterystyczne dla nas, zmienność. To znaczy widzimy, jak jakaś potrzeba, jakaś potrzeba się zmienia i za tą zmianą idzie też ten przedmiot. Prosta rzecz. Mycie się, prawda? Zobaczycie Państwo tutaj taki przekrój przeróżnych naczyń służących do utrzymania higieny. Dziś, cóż, jest to po prostu umywalka, kurek w ścianie i bieżąca woda. Wiele filozofii tu nie ma. Natomiast jeśli przeniesiemy się w przeszłość, i nawet nie tak odległą, to nie mamy bieżącej wody. A więc jest jakaś miska, jakiś dzban. A więc jak jest to może jakiś mebel, na którym to stoi, prawda? Inne dodatki toaletowe, które utrzymanie tej higieny i czystości ułatwiają. A zatem choćby kształt i forma pewnych naczyń, czy konkretne same naczynia, które, właśnie, były wynikiem pewnej potrzeby, tak jak higiena. Są przedmioty, taka trzecia grupa przedmiotów, które nie są już używane, a więc pewien zwyczaj, pewien sposób życia zmienił się tak lub w ogóle przestał istnieć, że już tych przedmiotów nie używamy. Choćby tabakierki. Dzisiaj zwyczaj, taki wręcz sposób życia, gdzie mamy tabakierkę w kieszeni, zażywamy jej, robimy to elegancko, to pudełeczko jest też niezwykle luksusowe. Cóż, dzisiaj używki typu tabaka i papierosy są raczej passé. Nie bardzo to robimy, prawda? A nawet jeśli, to gdzieś tak nie chwalimy się tym. A więc
to choćby się zmieniło. To jeden z wielu przykładów na zmiany. Według Pana, co czyni muzeum unikatowe? To jest jedyne takie muzeum w Polsce. To znaczy takie, które pokazuje tylko i wyłącznie sztukę użytkową, rzemiosło artystyczne na 4 kondygnacjach chronologicznie od średniowiecza do współczesności. W innych muzeach w Polsce są mniejsze lub większe galerie poświęcone rzemiosłu, albo to rzemiosło gdzieś tam się troszkę pojawia, natomiast to jest muzeum tylko temu poświęcone. Powiedzmy, że jestem przyjazdem w Polsce, że pochodzę z Islandii, czy z Chin, czy ze Stanów Zjednoczonych właśnie. Czego mogę dowiedzieć się konkretnie o Polsce, czy o Europie Środkowej? Na pewno, jeżeli przyjedzie Pan z Europy, to też zależy, skąd Pan przyjedzie. Jeśli przyjedzie Pan z Europy Zachodniej, czy no, nie wiem, z Islandii, tak jak Pan powiedział, czy z Hiszpanii, no to na pewno się Pan dowie, że ta część Europy, Europa Środkowo-Wschodnia, Północna może, z punktu widzenia Włoch jesteśmy na północy, to jest wspaniałe miejsce, w którym sztuka użytkowa, wzornictwo rozwijało się tak jak w innych częściach Europy. Ani lepiej, ani gorzej, ani później. Po prostu te wszystkie zjawiska artystyczne, te wszystkie zjawiska, które miały miejsce na zachodzie czy na południu, jak we Włoszech, one też funkcjonowały, oddziaływały na rzemiosło czy sztukę użytkową w Polsce. To Pan zobaczy, że to nie jest kraj zupełnie odległy, ale we wszystkich tych nurtach funkcjonujący, do tych nurtów swoje dokładający i tak dalej. No jeśli Pan przyjedzie nie z Europy i tej historii trochę nie zna, albo kultura, która jest Panu na co dzień bliska, jest inna, no więc właśnie Azja, Afryka, no to zobaczy Pan na pewno przeszłość. I to bogatą przeszłość Europejczyków, historię inną, trudną, ale opowiedzianą przez przedmioty. Zatem nie jest to łatwe do opowiedzenia. To znaczy poznanie tego, zresztą tak jest urządzona ta ekspozycja, może sprowokować do dalszych poszukiwań. Jeśli nie jesteśmy z tej kultury europejskiej, ona jest dla nas jakąś kulturą egzotyczną. Podobnie jak Polacy jadą do Chin, prawda, czy gdzieś do Japonii, czy do Korei. To też najpierw trzeba się tej kultury nauczyć, żeby zobaczyć ten przedmiot. Ale te przedmioty właśnie są tak ułożone, że nawet jak nie znamy historii i kultury tego kraju czy tej części świata, to one nas po prostu zachwycają. To jest po to tak zrobione, żebyśmy najpierw przeszli od zachwytu do poznania czegoś więcej.